Witam w pierwszym odcinku z Chile, Ameryki Południowej. Chile jest jednym z najwęższych i najdłuższych krajów na świecie. Rozciąga się ono na długości ponad 4000 km. Zapraszam do oglądania. W tym odcinku Santiago. Liczące blisko 8,5 miliona mieszkańców, Santiago to stolica i największe miasto Republiki Chile. To, co wyróżnia je na tle innych wielkich miast, to jego niezwykłe położenie. Znajduje się bowiem pomiędzy bezkresnym Pacyfikiem a wysokimi, ośnieżonymi Andami. Zetknięcie kilkumilionowej metropolii z ogromem łańcucha górskiego i oceanu tworzy unikatowy krajobraz. Już po pracy, jest godzina 15. Nasz lot jest o godzinie 23, czyli musimy być tak na lotnisku około 21. Byłoby już najpóźniej 21 na lotnisku. Ja się dopiero pakuję. Po prostu nie miałam czasu na to i zaczęłam się pakować, nie wiem co wziąć, bo będziemy tam 3,5 tygodnia. Będziemy świętować i Wigilię, i Sylwestra, i tam jest gorąco. Będziemy także w górach, gdzie jest trochę zimniej. No więc trzeba się przygotować na wszystko. Tak. Ja na ostatnią chwilę się pakuję niestety, ale damy radę. No ale zobaczymy, czy wezmę dużą walizkę, czy jednak mały czy jednak plecak. No nie wiem, zobaczymy. Nie wiem, czy ta walizka w ogóle działa. Bo to taka walizka z GS-a, ale to taka nie nowa. Więc ja nie wiem, ona była fajna, bo ona jest wielka, ale nie wiem czy... Nie wiem, da radę, tu jest tylko z... Da radę. Może się nakupuje w tym Chile jeszcze. Bo plecak to jest tylko taki, kurde. It was never so stressful before. Oh my god, we are flying No, we have to be at the airport in 1 hour. 1 hour and a half, yeah. And we are still cleaning because we will be renting our house for this time when we are living. And yes, we need to... It's so stressful. In 1 hour we have to leave the house and it's so many things to do. We're flying to Chile. Vamos a Chile, vamos a Chile. Piwko lotniskowe musi być. Airport beer. Airport shopping. Should we buy it? Should we buy it or should we not buy it? I think we should buy it because this one is shit. And it's a long flight. Yeah, it's pretty good. To jest nasz pierwszy lot. Lecimy teraz z Perth do Sydney. Około 5 do 6 godzin. Później mamy przesiadkę 6 godzin i lecimy dalej. Yes. Wylądowaliśmy teraz w Sydney. Pierwszy lot za nami. Mamy teraz 6 godzin przesiadki, 6 godzin do następnego samolotu. So we are in Sydney. Are you enjoying your breakfast? Yeah, airport food. But we have a nice view. Look at this. The city.
let's go. Final destination. Yeah, it's time. 12 hours flight. We will. We have to sleep. We have to sleep because it's night in Chile at the moment. So we will try to get used to the time zone. So yeah, we will try to take a sleeping pill. Halfway to go. 6 hours left. Just arrived. Yes. So you need to fill out a digital form, declaration. I ja dokładnie w tym momencie przestałam nagrywać. Dokładnie w tym momencie. A dlaczego? Bo zgubiłam walizkę. Tak, Dominiczka zgubiła walizkę na lotnisku po przylocie, po 20-godzinnym locie. Niko mówi: Dominika, bądź ostrożna w Chile, bo to jest niebezpieczny kraj i uważaj na swoje rzeczy, pilnuj swojej torebki, swojej walizki, pilnuj wszystkiego. A co ja robię? Spotkaliśmy się z jego bratem. O, jest jego brat, o, cześć. To co, jedziemy do domu, odebrał nas z lotniska. Dobra, jedziemy. Niko, gdzie jest moja walizka? Jezu, ja zostawiłam gdzieś walizkę. Boże, jak ja teraz o tym myślę, to po prostu ja teraz mi się chcę śmiać, ale ja w tym momencie przestałam nagrywać, przestałam po prostu, nie wiedziałam co mam robić, latałam po tym lotnisku jak szalona, głupia. Po prostu ja walizkę gdzieś zostawiłam. Tą walizkę wzięłam, odebrałam ją i zaczęłam nagrywać te swoje digital form i od tej pory nie wiem gdzie ona po prostu, nie mogłam sobie przypomnieć, gdzie ją zostawiłam. Byliśmy na dworze, przy taksówkach, byliśmy przy kawiarni, byliśmy wszędzie i jak ja ją zostawiłam gdzieś na dworze, przy taksówkach, no to może ktoś ją po prostu wziął, moją walizkę, a tam wszystko w tym środku. Prezenty dla rodziny, wszystko. Nikos dla mnie mówi, jak ktoś w Chile zobaczy walizkę, która do nikogo nie należy, no to już ktoś ją sobie zabierze, bo oni korzystają z każdej okazji. Mówi do mnie, to nie jest tak, że ktoś ci ją odda do bagażowego i ją znajdziesz, ktoś ci ją odda, ale nie, to po prostu oni mówi, że no tak jest w Chile, że oni wykorzystują każdą okazję i podobno ktoś ją zabrał. Niko już na mnie zły, ja zła, po prostu ja byłam taka zszokowana. Mówię, Boże, gdzie jest moja walizka? Pierwszy dzień w Chile, zgubiłam walizkę. Po prostu niesamowite, po prostu ja byłam taka... Ja teraz myślę, no zestresowana byłam, naprawdę. I szukaliśmy walizki, latamy wszędzie, szukamy. Pytamy się policji tam, co była na lotnisku. Nie wiedzą. Pytaliśmy się w schowku na bagaże. Też pan nic nie dostał, nic nie wie. W końcu ja poszłam sama. Zaczęłam mówić coś tam po angielsku, nie rozumieli mnie. Musiałam po hiszpańsku moim łamanym, też mnie nie rozumieli. Nie mogłam wejść do środka znowu tam, gdzie jest odprawa, bo nie możesz już wejść. Jak już wyszłaś, to już nie możesz wejść. Także nie mogłam już wejść do środka. I mówię, no pięknie. Także taka była przygoda, zgubiłam walizkę, się później okazało, poszliśmy na kamery. To pan mówi z policji, wiecie co, idźcie na kamery, zobaczcie, może ktoś ją zabrał. Zobaczcie, kto, może, nie wiem, no będzie może w stanie zobaczyć, kto ją zabrał, czy gdzieś jest i tak dalej. Ja mówię, no dobra, no może to mi pomoże. My szybko biegniemy do tych kamer. Nie mogłam nic nagrywać, oczywiście w tych kamerach nie mogłam nic. Nie pozwolili, sam powiedział, żebym schowała komórkę, żebym nic tam nie pokazywała. Ja mówię, okej, dobra, schowałam. Pierwszy dzień w Chile, no nie chciałam się narażać. Mówię, dobra, już chowałam komórkę, już nic nie nagrywam. Także, no i się okazało, że co? Była walizka, na kamerach zobaczyliśmy. Ktoś ją wziął z ochrony w środku. Także walizka była dość bezpieczna, była w środku, a nie na zewnątrz lotniska. My znowu do policji, do bagażowego. Tu jest ta walizka, o tej godzinie ją odebrałam, tutaj jest. Się okazało, że zostawiłam ją podczas nagrywania mojego digital form. Zostawiłam ją sobie i wyszłam. Bez walizki poszła. Dobrze, no, trzymałam i kamerę, trzymałam i portfel, trzymałam jeszcze jedną moją torebkę i walizka poszła. No,
Także tak, poszliśmy do bagażowego. O, faktycznie walizka jest. Ja mówię, po 2 godzinach szukania. Niko termin przegapił. Także no, była akcja. Pierwszy dzień w Chile. Później po odebraniu walizki pojechaliśmy sobie z jego bratem i dziewczyną na jedzonko. Bardzo dobry obiadek był. As you can see, we went to typical Chilean restaurant. Esta es una de las últimas. Le pedimos al gallo que nos saque una foto. You can see a lot of Chilean dishes. Rápido, todo rápido. Ese color no. Chilean salad. ¿Quién tiene parecido es Niquito? ¿Se acuerdan de What's Niquito? the name of this? ¿Ah, sí? Él tiene el ojo Con pan amasado. igual a los de la Domi, pero son muy puntuales. Ja jadłam pastel de choclo, czyli taką jakby zapiekankę kukurydzianą. Następnie troszkę odpoczęliśmy u nich w domu, zasypialiśmy na kanapie, bo już byłam taka zmęczona po dobrym jedzonku, po tym locie, także trochę odpoczęliśmy na kanapie. Później odebrał nas Niko tata. Pojechaliśmy z nim na super pyszne peruwiańskie jedzenie i tam siedzieliśmy do 12 w nocy, później jeszcze w domku piliśmy winko z nim, także to pierwszy dzień był strasznie intensywny, bo siedzieliśmy z nim do 1 w nocy jeszcze z winkiem, chilijskim oczywiście i trzeba było się nagadać, nacieszyć, także no taki był pierwszy dzień. Pisco! We are trying pisco sour today. Very popular in Chile. It's a pisco with In Chile and Peru. Peru. Pisco mixed with Lemon. What is the name of the palace? Palacio de la Moneda. It's where the president works. Boric. And it means palace of the money? Yes, exactly. Palace of the money. A tutaj z chilijską policją, carabinieros. Las dos estaba haciendo. Na tym placu odwiedziliśmy tradycyjny market Mapuche. Mapuche to grupa etniczna Indian Ameryki Południowej. Ich nazwa oznacza ludzie ziemi. To tradycjonalny strój Mapuche. Like the biggest indigenous group here. The biggest indigenous group. You can buy them and stuff. Oh, this one. Wow. This is more for the south. Like Chile. Tak, to jest na południe bardziej, takie południowe, bo to jest ciepłe, bo na południu oczywiście jest zimno, na południu Chile. This is for the men. A to jest tam męskie. Męski strój. Mapuche, all of that is Mapuche's instrument. To są instrumenty Mapuche. No es que capaz no le dé vuelta por cirugía.
libertad, o sea, la persona es la que decide. Okay, we got this breakfast, pie de limon. It's like a lemon pie, lemon tart. Pretty famous here, I don't know from where it is. Marraqueta, this is... how big, Yeah, 2 marraquetas. 2 marraquetas. Avocado, always important in a Chile. Breakfast. And yeah, I only live in Chile. Sorry, I'm a bit... Yeah, we bought everything for 6,200 pesos chilenos. Okay, so we bought 2 not energy avocado, drinks, 2 energy drinks, 3 marraquetas, 3 bread rolls, the lemon pie. and we paid, it was 6,200, so it was 6 euros. So 6 euros for 2 energy drinks, 1 dessert and 3 bread rolls. Which is pretty okay. I Yeah. think. It's good. Yeah, it's really good, I have to say. A teraz zbliżamy się na wycieczkę. We're going for a little walk. Yeah, in Cerro San Cristobal. It's a hill in the middle of the city where you can find a cross there on top of the hill, and yeah, it's very beautiful, and you can see all the city and stuff. Yes, yes, so you can see over there. To jest ta góra, na którą się wspinamy, ale chyba sobie podjedziemy. Nie będziemy się wspinać. Podjedziemy sobie czymś takim. To są ceny za wyciąg. Dos de cada lado para el balance y la parte cero automática. Tome acá. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Little snack. ¿Cómo no se tira para acá? Completo italiano. Patrzcie za mną, jak tu jest ładnie. Palmy. Takie zwierzęta możecie tutaj znaleźć. Czyli też są węże i ptaszki. Pięknie. Teraz nasz drugi stop. Idziemy na samą górę. It's too high. Wspinamy się, żeby zobaczyć statuę. I kościół. Dotarliśmy. Udało nam się nawet
Fathers, parents. być na chrzcie. Parents. To rodzice, parents. Dzieciątko tam śpi. The grandmother. Także chrzest nie różni się niczym innym niż chrztem u nas. Bo też jest oczywiście katolicki. Ale mogłam pokazać, że jednak takie wydarzenie miałam okazję zobaczyć w Chile, co nie jest spotykane. Nie widzi się tego na co dzień. A po chrzcie oczywiście czas na grilla. La mamá, ¿veis? Cuando sueldo. Y hay que bajar un poquito la temperatura. El agua es peor. Sobre todo el cerdo. Sí, sí. Prende más. Pyszne kiełbaski z miasta Aquí con Tijan. la chilena. Cocida la chilena, sí. Jest niedziela, czas na wycieczkę. Jedziemy dzisiaj do tradycjonalnego chilijskiego miasteczka, które nazywa się Pomaire. Jest ono oddalone od Santiago około 70 km. A to nasze śniadanko. Flight. Tráele huevo de campo. Tenedores necesitamos, ¿no? Yeah, probably. O una cuchara. Pomaire jest popularne z produkcji naczyń glinianych, jak widać za mną, i oczywiście dobrego jedzenia. Podobno potrawy przygotowywane w tych naczyniach smakują jeszcze lepiej. Takie malutkie sklepiki. Lift it. Levantar. Yeah, yeah. Wait, just wait for a second. She's gonna do it. She's gonna do it. She's gonna do it. I patrzcie, jakie tanie to wszystko jest. Takie naczynka za około euro. 1 euro. Animal figures. Tutaj też są popularne skarbonki, świnki. Jezu, jakie fajne są. W sukieneczkach. I wielkie skarbonki. I wszystko takie jest malutkie, malutkie sklepiki. Skarbonki wszędzie. Patrzcie, jaka wielka empanada, ta też jest duża. 8 kilo. I wielkie pastel de choclo. Patrzcie. Agarra la empana.
What do you get? Little empanada. Little empanada. Oh, mira ahí. Empanadita, mira. Para que se la coman. Hay de pino, de queso. But if you want, you have a bigger one. Una más grande, una más grande. Black. Here, black. Popularny napój In chilijski. first airport. City airport. For promotion. So it. Soy good. Demetri, ¿está bien ahí o le echo un poquito Está más? bien ahí. Está bien ahí. Muchas gracias. ¿Qué me dice? Ahí estamos. Perfecto. Aquí va uno, caballero. Caballero. Una cuchara más, por favor. Una cuchara más, si puede ser. This is mote con huesillo. Traditional drink from Chile. Let's try it. Qué rico. I think it's a peach inside. I różne rodzaje miodu. No, I haven't seen. But it's nice because you We will try the pisco sour honey. Un poquito. Następnie poszliśmy do takiej oto restauracji. Very busy restaurant. Oczywiście na przystawkę słynne bułeczki. Spicy, but it's good. To nasze żeberka. Oh, the dog is coming back now. Jak widzicie, w Santiago jest metro i używamy takiej oto karty BIP do używania transportu. Można ją kupić normalnie w kiosku i załadować tutaj w takich oto automatach. No, karta BIP. Znajdujemy się teraz w parku 200-lecia. No, powiem wam, że wygląda to pięknie, naprawdę. Bardzo czysto. Ludzie w parku grają. Z tyłu widać góry piękne. Palmy. To nasz ulubiony muzyk. Z papugą.
I oczywiście zawsze coś się dzieje, sprzedają napoje, lody, kawiarnia. Przed nami chilijski supermarket. Tyle jogurtów w sklepie na oczy nie widziałam. Są wszystkie smaki. Patrzcie, oni mają ciuchy ze Stradivariusa w supermarkecie. Zanenus, czyli najbardziej popularna chilijska czekolada. I tutaj ciekawostka. Zanenus to niemiecka nazwa. Oznacza ona śmietanka i orzechy. Manhar to coś takiego jak nasz karmel lub krówka. Smaruje się nim kanapki, naleśniki lub dodaje do ciasteczek czy innych przysmaków. I oczywiście mnóstwo chilijskiego wina w przystępnych cenach. Około 5 euro za dobrej jakości wino. To już nie supermarket, a uliczny bazarek. Takim oto pysznym obiadkiem kończymy wideo o Santiago. W następnym wideo pokażę Wam święta i Sylwestra w Chile.